A oto mecenasi układu porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Chiny i Indie zapowiadają zacieśnienie współpracy w związku z cłami wprowadzonymi przez Stany Zjednoczone. Były przewodniczący ukraińskiego parlamentu został zastrzelony na ulicy. Federalny Sąd Apelacyjny zakwestionował legalność ceł nałożonych na inne państwa przez Stany Zjednoczone. Litwa odgrodziła się od Rosji zębami smoka. Premier Jemenu z ramienia ruchu Hutich zginął w izraelskim ataku lotniczym. Amerykańskie miasta buntują się przeciwko kosztom organizacji piłkarskich mistrzostw świata. Poniedziałek 1 września to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Przywódcy Chińskiej Republiki Ludowej i Indii zamierzają zacieśnić współpracę w związku z cłami nałożonymi przez Stany Zjednoczone. Xi Jinping i Narendra Modi spotkali się przy okazji szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Obaj politycy rozmawiali w Chinach po raz pierwszy od 7 lat. Chiński przewodniczący powiedział indyjskiemu premierowi, że dzisiejszy świat przechodzi poważną transformację, a sytuacja międzynarodowa jest płynna i chaotyczna. W opinii Xi Jinpinga właśnie z tego powodu smok i słoń powinni tańczyć razem w ramach dobrosąsiedzkich relacji. Modi podkreślił, że jego kraj jest zaangażowany w rozwój bliskich stosunków z państwem środka. Wcześniejsze napięcia związane z chińsko-indyjskimi starciami granicznymi udało się zażegnać w ciągu ostatnich kilku lat. Modi zauważył, że współpraca obu państw dotyczy interesów łącznie 2 miliardów 800 milionów ludzi. Relacje z Chinami miałyby być alternatywą dla Indii w związku z cłami nałożonymi niedawno przez Stany Zjednoczone. Produkty importowane z Indii do Ameryki zostały objęte opłatami w wysokości 50%. USA dodatkowo krytykują Indię za kupowanie rosyjskich paliw kopalnych oraz sprzętu wojskowego. Spotkanie przywódców Chińskiej Republiki Ludowej i Indii odbyło się przy okazji szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w chińskim mieście Tianjin. W dwudniowej konferencji poza Xi Jinpingem i Modim weźmie udział m.in. prezydent Rosji Władimir Putin, a oprócz niego także 20 liderów państw z regionu Azji i Bliskiego Wschodu. Przywódcy Chin i Rosji mieli w niedzielę omówić niedawny amerykańsko-rosyjski szczyt na Alasce. Były przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Andrii Parubi został zastrzelony na ulicy w Lwowie. W niedzielę poszukiwany morderca został zatrzymany. W kierunku polityka oddano kilka strzałów, a na miejscu zdarzenia zabezpieczono łącznie 7 łusek od pocisków z pistoletu. Sprawca poruszał się po mieście rowerem elektrycznym i był przebrany za dostawcę jedzenia jednej z popularnych internetowych aplikacji. Okoliczności zdarzenia były badane przez śledczych pod nadzorem ministra spraw wewnętrznych Ichora Kłemenki oraz prokuratora generalnego Rusłana Krawczenki. Morderca był przez prawie 2 dni poszukiwany przez ukraińską policję, bo po oddaniu strzałów uciekł z miejsca zdarzenia. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że zbrodnia była bardzo dobrze zaplanowana. 54-letni Parubi przed 6 laty zakończył swoją 3-letnią kadencję w roli przewodniczącego parlamentu Ukrainy. W Radzie Najwyższej zasiadał jako przedstawiciel partii Europejska Solidarność, kierowanej przez byłego prezydenta Petra Poroszenki. Przed 11 laty był jednym z liderów samoobrony Euromajdanu w Kijowie. Wcześniej był m.in. jednym z założycieli Socjalnarodowej Partii Ukrainy, która przekształciła się później w nacjonalistyczne ogólnoukraińskie Zjednoczenie Swoboda. Federalny Sąd Apelacyjny zakwestionował legalność ceł nałożonych na inne kraje przez władze Stanów Zjednoczonych. Biały Dom będzie odwoływał się od wyroku do Sądu Najwyższego. Sąd apelacyjny stosunkiem głosów 7-4 uznał, że amerykański prezydent Donald Trump przekroczył swoje uprawnienia. Podjęte przez niego decyzje stoją w sprzeczności z ustawą o międzynarodowych uprawnieniach gospodarczych głowy państwa w sytuacjach nadzwyczajnych. Obowiązujące przepisy nie dają przywódcy USA tak szerokich kompetencji w zakresie nakładania ceł oraz innych opłat na produkty importowane z innych państw. Decyzja Sądu Apelacyjnego oznacza również zakwestionowanie stawek celnych obowiązujących Chińską Republikę Ludową, Kanadę i Meksyk. W przypadku tych 3 państw Trump uzasadniał ich wprowadzenie koniecznością przymuszenia ich do walki z gangami narkotykowymi. Prezydent Stanów Zjednoczonych skrytykował wyrok Federalnego Sądu Apelacyjnego. We wpisie na portalu Truth Social Trump zarzucił sędziom podjęcie stronniczej decyzji. Jego zdaniem cofnięcie ceł byłoby katastrofalne w skutkach dla Ameryki, czyniąc ją słabą pod względem finansowym. Wyrok Federalnego Sądu Apelacyjnego wejdzie w życie z dniem 14 października bieżącego roku. Administracja Białego Domu ma więc teraz niecałe 1,5 miesiąca na zaskarżenie orzeczenia do Sądu Najwyższego. Trump stwierdził w mediach społecznościowych, że z pomocą sędziów Sądu Najwyższego cła zostaną przywrócone, a wygenerowane przez
jedynie dochody pozwolą na to, aby USA znowu były bogate, silne i potężne. Litwa zakończyła stawianie tzw. zębów smoka na swojej granicy z Rosją. Zapora ma przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo na granicy tego kraju z rosyjskim obwodem królewieckim. Betonowe przeszkody zainstalowane przez litewskie wojsko mają podczas ewentualnej agresji zatrzymać rosyjskie czołgi i pojazdy opancerzone. Dodatkowo Litwini postanowili zablokować nieużywane przez siebie drogi, a także dawne przejścia graniczne na swoich granicach z Białorusią i Rosją. Zdaniem władzy w Wilnie tego rodzaju infrastruktura mogłaby zostać wykorzystana do ewentualnych aktów sabotażu. To dopiero początek zmian przewidzianych przez litewski rząd. Tamtejsze Ministerstwo Obrony pracuje aktualnie nad kolejnymi etapami prac inżynieryjnych. W przyszłości ma powstać cały system ochrony litewskiego terytorium przed rosyjskim zagrożeniem, czyli tzw. Bałtycka Linia Obrony. W ubiegłym miesiącu zamontowanie betonowych przeszkód w formie piramid zapowiedziały władze Łotwy. Powstaną one na liczącej blisko 276 km granicy z Rosją. Od 11 do 22 sierpnia na Litwie odbywały się ćwiczenia wojskowe Dziki Wilk. Były one odpowiedzią na zbliżające się manewry Zapad 2025, które w połowie września na białoruskim terytorium przeprowadzą armię Białorusi i Rosji. Premier Jemenu z ramienia ruchu Hutich zginął w ataku przeprowadzonym przez izraelskie siły powietrzne. Proirańska organizacja zapowiedziała odwet na Izraelu. Ahmed al-Arhawi przez ostatni rok pełnił funkcję szefa rządu na terytoriach Jemenu kontrolowanych przez Hutich. Na początku ubiegłego tygodnia zginął on w izraelskim nalocie na miasto Sana. W ubiegły czwartek śmierć miało ponieść także kilku innych ministrów jemeńskiego rządu. Saudyjskie media twierdzą, że wśród zabitych są szefowie resortów spraw zagranicznych, sprawiedliwości, pracy czy spraw społecznych. Izraelczycy mieli przeprowadzić swój atak w czasie nadawanego przez telewizję przemówienia wygłaszanego przez Abdullah Malika al-Hutiego, przewodniczącego organizacji jemeńskich szyitów. W swoim wystąpieniu przekazywał on najnowsze informacje na temat sytuacji w palestyńskiej strefie Gazy, a także zapowiadał przeprowadzenie uderzeń wymierzonych w Izrael. Siły obronne Izraela twierdzą, że ich ostatnie działania w Jemenie były reakcją na ataki ze strony proirańskiego ugrupowania. Tel Awiw zarzucił Sanie wykorzystywanie bomb kasetowych w jednym z niedawnych ataków rakietowych. Czwartkowe bombardowanie Sany izraelskie lotnictwo przeprowadziło kilka godzin po otrzymaniu informacji o zgromadzeniu, w którym uczestniczyli liderzy Hutich. Minister obrony Huti generał Mohammad Nasser al-Atifi w swoim oświadczeniu zapowiedział dokonanie odwetu. Jemeńskie siły mają być przygotowane do ataku na, jak to określił, wspieranego przez Stany Zjednoczone reżimu syjonistycznego. Amerykańskie miasta organizujące Mistrzostwa Świata w piłce nożnej buntują się przeciwko ponoszonym przez siebie kosztom. Są one związane z dostosowaniem się do wymagań stawianych przez Międzynarodową Federację Piłkarską FIFA, informuje portal Politico. Największa futbolowa impreza odbędzie się w przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Niezadowolone z kosztów związanych z logistyką i zapewnieniem bezpieczeństwa są niektóre amerykańskie miasta. Wprawdzie na mocy decyzji podjętych przez Kongres USA otrzymają one łącznie $625 milionów, ale każde z nich będzie musiało znaleźć nawet do $150 milionów dodatkowego finansowania. Władze federalne zamierzają przekazywać swoje środki finansowe jedynie na kwestie związane z bezpieczeństwem. Samodzielne pozyskanie funduszy jest jednak utrudnione z powodu ograniczeń nakładanych przez FIFA. W związku z tym niektóre miasta zamierzają zmniejszyć ponoszone przez siebie koszty, rezygnując chociażby z organizacji stref kibica dla osób nie mających biletów na mecze. Dwa z nich domagają się od Światowej Federacji partycypacji w ponoszonych wydatkach. Według Politico sytuacja wygląda najgorzej w Los Angeles. Stolica Kalifornii zamierza zorganizować strefy kibica poza kontrolą FIFA, która w odpowiedzi zagroziła niewydaniem licencji na pokazywanie spotkań Mistrzostw Świata na telebimach. To nie pierwszy przypadek podobnych sporów między miastami gospodarzami a Światową Federacją Piłkarską. FIFA od dawna jest krytykowana za kontrolowanie niemal wszystkich źródeł dochodów zorganizowanych przez siebie imprez. Zarazem ich koszty są przerzucane na państwa goszczące mistrzostwa. Sama FIFA planuje przeznaczyć $3 miliardy na ich organizację. Mistrzostwa mają przynieść z kolei $13 miliardów przychodów w ciągu 3 lat. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amzo obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy.